Wydaje wam się, że wiecie już wszystko o zamkach na szlaku Orlich Gniazd? Nam też się tak wydawało. Dopóki nie odwiedziliśmy warowni, w której ukrywał się zdradziecki biskup Jan Muskata, a jej mroczne sekrety skrywają opowieści będące gotowym scenariuszem dla filmów sensacyjnych. Co jeszcze może kryć się za tymi potężnymi murami? Opowiemy wam o tym już za chwilę. A na koniec odwiedzimy polską wieś z jej prawdziwą historią, nie zawsze tak sielską, jakby się wydawało. Zaczynamy! Razem w Polskę to seria, w której razem z wami odkrywamy najciekawsze miejsca w kraju, nie tylko te znane z pocztówek, ale także te, o których rzadko się mówi, a zdecydowanie warto je zobaczyć. Od ponad 10 lat jeździmy po Polsce, szukając historii, miejsc z klimatem i atrakcji, które potrafią zaskoczyć. Opowiadamy konkretnie, bez nadęcia, tak żeby zaciekawić i zainspirować do własnych wypraw. Jeśli lubisz podróże, ciekawostki i chcesz wiedzieć, gdzie naprawdę warto pojechać, ta seria jest dla ciebie. Czy wiecie, że ta warownia jest starsza niż inne słynne orle gniazda? Gdzie w Polsce przetrwał najgłębszy loch głodowy w kształcie butelki? Dlaczego otwory w murach wieży były innowacją wojskową na skalę kraju? I co łączyło benedyktynki, koczowniczych scytów i ucieczkę rotmistrza Pileckiego? Odpowiedzi na te pytania kryją się w murach Lipowca. Szanowni Państwo, znajdujemy się na zamku Lipowiec, zamku szczególnym pod wieloma względami. Już to z tego powodu, że jest on generalnie starszy od wszystkich pozostałych zamków na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, z tzw. szlaku Orlich Gniazd, które to zamki powstały głównie za sprawą Kazimierza Wielkiego, który je na granicy polsko-niemieckiej, że tak powiem, Śląska i Małopolski postawił. Historia tego miejsca jest wyjątkowa, zupełnie inna niż wszystkie, które znacie ze szlaku Orlich Gniazd. Ta fortyfikacja jest w istocie starsza od pozostałych warowni w regionie. Zanim powstał zamek, wzgórze Lipowiec było strategicznym punktem już od zarania dziejów. Ten strategiczny punkt był 2,5 tysiąca lat temu najprawdopodobniej osadą wyżynną kultury łużyckiej sprzed 2,5 tysiąca lat. Wokół mamy szereg cmentarzy zgórzyckich i mało tego, mamy z badań wykopaliskowych grocik scytyjski i prawdopodobnie w 1260 roku to byli Tatarzy, a wcześniej jeszcze Scytowie, podobny lud koczowniczy i być może oblegali również tę osadę i może ją też spalili. Jej śladem są pozostałości skorup z garnków łużyckich, charakterystyczne, ale nie jest ich za dużo, ponieważ dalsze przekształcenia zamku po prostu spowodowały zniwelowanie tego wszystkiego. Jej dzieje nie zaczynają się jednak od budowy zamku. Pierwotnie tereny te, z uwagi na strategiczne położenie na pograniczu, należały do rycerskiego rodu Gryfitów. Następnie drogą forteli lub darowizn stały się własnością potężnego, najstarszego żeńskiego klasztoru klauzurowego w Polsce, opactwa benedyktynek w Staniątkach.
Ale czy siostry, które posiadały potężne dobra, zbudowały tu warownię? Nie. Mniszki nie były w stanie skutecznie zarządzać i bronić tak rozległych i niespokojnych ziem. Przekazały więc w 1240 roku dobra lipowieckie biskupstwu krakowskiemu w zamian za obronę, rozpoczynając tym samym długie kościelne panowanie. Dopiero w drugiej połowie XIII wieku biskup krakowski Jan Prandota zdecydował o wzniesieniu tu murowanej twierdzy, która miała strzec pogranicza. Ten zamek ma zupełnie inną historię, zupełnie innego budowniczego i cofa nas w czasie przynajmniej do połowy XIII wieku, do roku 1240, kiedy panie staniąteckie, czyli siostry benedyktynki ze Staniątek, przekazały dobra lipowieckie, bo posiadały wielkie dobra ziemskie, biskupstwu krakowskiemu. I w tym momencie ten zamek stał się zamkiem biskupim i pozostał nim właściwie do swojej śmierci. Tym się też różni od pozostałych obiektów. Oczywiście miał swoją historię chwalebną, obronną, ale w różnych zupełnie niespodziewanych kontekstach. W 1340 roku biskup Prandota wzniósł tu prawdopodobnie drewniany grudek. Na przełomie XIII i XIV wieku Lipowiec stał się areną walki o polski tron. Przeciwko Władysławowi Łokietkowi, który jednoczył kraj, stanął biskup Jan Muskata. Hierarcha ten, z pochodzenia Ślązak i zagorzały zwolennik sojuszu z Czechami, zamiast wspierać polską koronę, otwarcie poparł czeskiego króla Wacława II, zmieniając Lipowiec w bastion wrogów Łokietka. Dzięki swojemu strategicznemu położeniu dominującemu nad drogami handlowymi i szlakiem wiodącym do stolicy, zamek ten stał się kluczowym punktem oporu, który Muskata wykorzystał do kontrolowania dostępu do Krakowa. Już na przełomie XIII i XIV wieku, kiedy biskupstwo krakowskie i królestwo polskie objął Wacław II czeski, ten zamek stał się ostoją ówczesnej władzy, czyli Wacława II czeskiego i jego poplecznika biskupa Muskaty, o którym może jeszcze coś powiem, i stał się zamkiem obronnym, który wkrótce później był oblegany przez Władysława Łokietka, który pretendował do polskiego tronu. Więc broniliśmy się tu przed Łokietkiem i to skutecznie. Udało się obronić zamek, głównie za sprawą niejakiego von Kulpena, szwagra biskupa. No to był Niemiec, który miał załogę, która wokół siała spustoszenie. Stąd też do historii początku zamku wchodzi postać biskupa Muskaty, który parędziesiąt lat później był już przedstawiany jako biskup w biskupich szatach, ale jako wilk. Tak w ikonografii na Wawelu jest przedstawiony i został całkowicie wyklęty. Ale póki Łokietek nie znalazł się na tronie, to Muskata działał bez przeszkód. Wacław II czeski umarł, jego syn również, prawdopodobnie może nawet zamordowany, i Łokietek przejął władzę. Biskupstwo tutaj rezydowało praktycznie do XVIII wieku. Z tym, że rola zamku się wielokrotnie zmieniała, ponieważ w pewnym momencie zamki obronne tego typu jak średniowieczne w obliczu
rozwoju artylerii przestały mieć sens. Przestano budować zamki obronne. Był nadal siedzibą biskupów, ale już w innej funkcji. W ogóle jak się patrzy na sylwetę zamku, no ona jest taka kamienna, ale jak się przypatrzymy, to widzimy, że tu są wyraziste ślady tynku, pozostałości. No, tynk niestety, jak się tu wszystko paliło w 1802 roku bodajże, był wielki pożar wzniecony przez jakichś wrogów, ale po prostu się zapaliło. No. Zamek był otynkowany, był wyposażony w XVIII wieku luksusowo. Ja mam z badań fragmenty polerowanych blatów, jakichś posadzek, ołtarzy, bo oczywiście tu, ponieważ zamek biskupi, więc musiała funkcjonować kaplica. Ta kaplica najpierw była prawdopodobnie nad tym przejściem tutaj, potem została przeniesiona prawdopodobnie mniej więcej w tamtym kierunku do takich pomieszczeń, gdzie teraz jest wystawa stała i mamy bardzo dokładne opisy tej kaplicy. Po upadku biskupa Muskaty i zwycięstwie Władysława Łokietka zamek utracił swoje kluczowe znaczenie militarne na granicy, stając się wygodną i bezpieczną rezydencją biskupów krakowskich, wykorzystywaną głównie do zarządzania rozległymi dobrami. Jednak w XVI wieku wraz ze stabilizacją państwa warownia otrzymała bardziej złowieszczą funkcję. Biskupstwo krakowskie, potrzebując ciężkiego i odosobnionego miejsca, w którym mogłoby izolować opornych kapłanów i dysydentów religijnych, przekształciło Lipowiec w więzienie dla kleru. Do lochów Lipowca trafiali nie tylko heretycy, ale i niepokorni duchowni. Za takich uważano w Rzeczpospolitej kapłanów nieposłusznych jurysdykcji kościelnej, uwikłanych w występki obyczajowe, ale też tych, którzy ulegali wpływom reformacji. Pomału doszedł do momentu, w którym stał się więzieniem biskupim dla niepokornego kleru, dla wszelkich reformatów i innych niegrzecznych, a dodatkowo dno wieży sięga aż tutaj, więc jak tam we wieży jest po prostu karcer, gdzie opuszczano również tych najgorszych i mogli sobie wąchać pieczyste, które przygotowywano dla biskupa na przykład, dodatkowe męki. Ten karcer lub loch głodowy jest jednym z najgłębszych w Polsce, a jego konstrukcja w kształcie butelki lub dzbana uniemożliwiała więźniowi wygodne położenie się lub dotknięcie ścian plecami. Miała wywoływać dodatkowe udręki. Prawdziwa pułapka psychiczna i fizyczna. Wśród nieszczęśników więzionych w Lipowcu był Francesco Stankar, włoski teolog i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatrzymany za herezję i radykalne idee reformacyjne. Jego pobyt w lochu nie trwał jednak długo, a ucieczka z zamku Lipowiec to gotowy scenariusz na film sensacyjny. Historycy mówią o brawurowej akcji z pomocą z zewnątrz, ale legendy są o wiele bardziej interesujące. Według nich w ucieczce pomogła mu nieszczęśliwie zakochana córka strażnika. Gdy jej zdrada wyszła na jaw, zrozpaczona dziewczyna miała skoczyć z najwyższej wieży. Dziś w bezksiężycowe noce nawiedza zamek jako biała dama, wciąż bezskutecznie czekając na powrót ukochanego Francesco. Mimo swojej groźnej historii Lipowiec nie oparł się czasowi i kataklizmom. Po potopie szwedzkim, który na chwilę przerwał biskupie panowanie, zamek powrócił do roli więzienia, a potem zaczął popadać w ruinę. W 1789 roku wraz z przejęciem dóbr kościelnych przez władze austriackie został opuszczony, a jego los przesądził potężny pożar z 1800 roku, który strawił dach i wnętrza.
Od tego momentu warownia stała się malowniczą, lecz nieodwracalną ruiną, powoli niszczoną przez czas, szukającą swojej nowej roli. Ale jako ruina Lipowiec znalazł się także na kartach najnowszej polskiej historii. U stóp warowni po brawurowej ucieczce z obozu Auschwitz znalazł schronienie rotmistrz Witold Pilecki wraz z towarzyszami. Noc w kwietniu 1943 roku spędził w pobliżu zamku. Pod Lipowcem po raz pierwszy od ponad 2 lat poczuł namiastkę wolności i bezpieczeństwa. Stąd kontynuował drogę, by przekazać swój raport światu. Dziś zamek Lipowiec to trwała, lecz ożywiona ruina, która czeka, byście stanęli oko w oko z jej historią. Wejdźcie w gotycki mrok i poczujcie, jak mury warowni szepczą o dawnych intrygach. Obowiązkowym punktem jest wspinaczka na cylindryczną wieżę, czyli donżon. Jej potężna sylwetka jest symbolem Lipowca, a ze szczytu roztacza się zapierający dech w piersiach widok, pozwalający docenić strategiczne położenie warowni. Koniecznie zajrzyjcie na dziedziniec, by uświadomić sobie skalę średniowiecznej inżynierii. Znajduje się tu studnia, która ma 50 metrów głębokości i została wykuta w całości w litej skale. To świadectwo uporu i determinacji budowniczych, którzy musieli przebić się przez ostańce skalne. Lipowiec wkracza w nowy etap dzięki rewitalizacji. Jak wyglądają plany, opowie pan kustosz. Bardzo wiele rzeczy tu planujemy. Między innymi otwarcie kuchni, która tutaj była gospodarcza, gdzie przygotowywano posiłki dla księży. Zbrojownia będzie cela taka ścisła, cela z Francesco Stancarem, który siedzi przy stole, którego od czasu do czasu wywlekamy na noc muzeów czy na takie nocne przedsięwzięcia, jest przesłuchiwany. Muszę powiedzieć, że będziemy cyklicznie po kolejnych etapach remontu oddawać dalsze fragmenty. Zaczniemy oczywiście od drugiego piętra, bo zawsze się zaczyna od czapki, więc musimy zabezpieczyć drugie piętro, potem pierwsze, potem parter, ale będzie się to odbywać bez zatrzymania ruchu zwiedzających, bo zależy nam na tym, żeby marka, którą w tej chwili tworzymy, tego obiektu, a koniunktura się nakręca, bo coraz więcej ludzi do nas przychodzi. Zachęcam do tego, nawet do kilku wizyt po poszczególnych etapach oddawanych pomieszczeń, wystaw, ekspozycji. Niektóre będą wyposażone w nowoczesne elementy, w elementy umożliwiające jakby skonsumowanie tych informacji. A poza tym, tak jak powiedziałem, mamy porządne toalety, mamy punkt obsługi turystów, zjeść lody, kawę, ciastka i takie elementy, które mogą uprzyjemnić ten pobyt. Można posiedzieć, można poleżeć na leżaku, także zachęcam i zapraszam na zamek Lipowiec. Zostawmy za sobą gotycki mrok i cienie wielkiej polityki. Podczas gdy na szczycie biskupi snuli intrygi, a w lochu drżał uwięziony kler, u stóp wzgórza toczyło się inne, cichsze, ale równie fascynujące życie. To opowieść o Małopolsce Zachodniej. O życiu chłopa, który na co dzień zmagał się nie z intrygami i walką o władzę, lecz z kaprysami pogody, dymem w chacie i biedą. Zapraszamy do świata, w którym historia toczyła się w rytm pór roku.
Po dramatycznych opowieściach związanych z zamkiem czas na bardziej sielskie klimaty. Park etnograficzny Krakowiaków Zachodnich to miejsce, które pokazuje tradycyjną kulturę polskiej wsi z połowy XIX i pierwszej części XX wieku, kiedy była ona jeszcze stosunkowo mocno odizolowana od miasta. Krakowiacy Zachodni dali Polsce coś więcej niż tylko zrębowe budownictwo. To właśnie ich strój w pewnym momencie stał się symbolem narodowym, znanym dziś na całym świecie. Znajdujemy się w Parku Etnograficznym Krakowiaków Zachodnich. Krakowiacy Zachodni to jest taka grupa, która znajdowała się wokół Krakowa i od tegoż Krakowa na zachód w kierunku Śląska, aż po rzekę Przemsze. Grupa ta charakteryzowała się dość znanym strojem, o którym wszyscy w zasadzie słyszeli, bo w pewnym czasie stał się ten strój krakowski strojem narodowym, więc dokładnie wiemy, o czym mówię. W skansenie w Wygiełzowie staramy się odtworzyć tradycyjną kulturę wsi polskiej, kulturę XIX-wieczną, kulturę, którą znamy z książek takich autorów znanych jak Reymont, Sienkiewicz, Prus. Kulturę, którą znamy również z Wesela Wyspiańskiego. Także wszystkich, którzy są zainteresowani poznaniem, jak mieszkali krakowiacy zachodni, jak wyglądało życie codzienne bohaterów Wesela Wyspiańskiego, czy nawet w pewnym sensie chłopów Reymonta, zapraszamy do skansenu, do Parku Etnograficznego Krakowiaków Zachodnich w Wygiełzowie. Na terenie parku znajduje się 27 obiektów, z czego kilka kryje niezwykłe, autentyczne historie. Najbardziej fascynujący jest dom sołtysa z Przegini Duchownej. Wejdźcie i usiądźcie przy stole, przy którym 100 lat temu zasiadał sołtys Mikołaj Marchewka i poczujcie jego historię. To jest jedyny dom, który dostaliśmy łącznie z wyposażeniem. Zatem meble, które zobaczą Państwo w tym domu, łóżka, stoły, szafy, to jest wszystko to, co było w tym domu, kiedy stał jeszcze na swoim właściwym miejscu, czyli w Przegini Duchownej, małej wsi na zachód od Krakowa. Jeszcze ciekawa historia związana z tym domem jest taka, że w jednej z izb mamy zdjęcie właściciela domu, sołtysa Mikołaja Marchewki. Można sobie zatem wejść, zobaczyć, jak tenże Mikołaj wyglądał. Innym obiektem o dramatycznej historii jest dwór Zdrogini z 1730 roku. Został on przeniesiony tutaj, aby uniknąć zniszczenia. Dwór Zdrogini z 1730 roku. Dwór też został przeniesiony na teren skansenu kilkanaście lat po tym, jak między Dobczycami a Myślenicami powstał zalew dobczycki. Teren, na którym kiedyś stał dwór, jest teraz zalany, znajduje się na dnie tegoż zalewu, a dwór należał do rodziny Bzowskich, z którą utrzymujemy kontakty aż do dziś i mamy kilka eksponatów we dworze, które dostaliśmy właśnie dzięki uprzejmości rodziny Bzowskich. Mamy kościół z 1623 roku, który został przeniesiony z Ryczowa. W kościele tym znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Życie chłopa toczyło się w rytm prac polowych i było zamknięte w obrębie zagrody. Idealnym przykładem tej samowystarczalności jest okół ze staniątek. Jest to taka zagroda, która oprócz domu mieści również wozownie, stajnie, obory, chlewiki
Jest to zagroda zamknięta z bramą, z furtką, także z jednej strony wchodzimy do domu, z drugiej można było wejść do zagrody jako takiej. I obecnie można w zagrodzie zwiedzać zarówno część domową, jak i z przewodnikiem część zagrody, czyli zabudowania gospodarcze, w którym między innymi znajdują się wozy, sanie, wialnia i inne urządzenia, które używali chłopi polscy, czy to w XIX, czy w pierwszej połowie XX wieku. Jeśli chcecie stanąć w izbie, w której czas zatrzymał się na ponad 100 lat, usiąść przy stole sołtysa Mikołaja i zobaczyć kulturę znaną z kart największych polskich powieści, Park Etnograficzny Krakowiaków Zachodnich jest obowiązkowym punktem na mapie. Pokazaliśmy Wam dwa światy leżące w Babicach. Gotycki, pełen mroku, intryg i dramatów zamek Lipowiec, który służył jako biskupie więzienie, oraz sielski, autentyczny świat Parku Etnograficznego Krakowiaków Zachodnich, w którym czas się zatrzymał. Nie czekajcie. Odwiedźcie Babice, by poczuć ten wyjątkowy klimat i zobaczyć te skarby Małopolski. A jeśli macie apetyt na więcej średniowiecznych fortyfikacji i tajemnic, to zapraszamy, by odkryć z nami pozostałe zamki na fascynującym szlaku Orlich Gniazd i poznać inne atrakcje Jury Krakowsko-Częstochowskiej.